Powstaje nowa cyfrowa ekonomia w światowym sporcie i w tej rewolucji udział bierze, a tak naprawdę ją tworzy, polski projekt Zetli. Dzisiaj goszczę założyciela i CEO Zetli, Michał Glier. Cześć Michał. Cześć, witam serdecznie, witam wszystkich Państwa. Powiedz, co to tak naprawdę cyfrowa ekonomia w sporcie? Cyfrowa ekonomia w sporcie to nic innego jak ekosystem zbudowania wzajemnego zaangażowania, pomostu pomiędzy kibicami, pomiędzy federacjami. Coś, co sprawi, że federacje, kluby będą mogły wygenerować w przyszłości wiele niezależnych, autonomicznych strumieni przychodów. Czyli tak naprawdę Zetli ma pomóc klubom kontaktować się z kibicami, ale również rozwinąć ten cały marketing, no i dzięki temu zwiększyć strumień przychodów, tak? Tak, jak najbardziej. Naszą ideą od samego początku było zbudowanie ekosystemu wzajemnej synergii, ekosystemu, który ma naprawić wiele problemów w dzisiejszym sporcie, ekosystemu, który sprawi, iż model fana będzie takim modelem, można powiedzieć, 24/7, tak? Czyli gdziekolwiek, Marcin, jesteś, gdziekolwiek będziesz zawsze miał dostęp do platformy, będziesz miał zawsze dostęp do informacji bieżących na temat swojego klubu, będziesz mógł wpływać na losy swojego klubu poprzez kupowanie, sprzedawanie kart kolekcjonerskich, NFT lub też jak gdyby brać udział w ekskluzywnych konkursach, które będą budowane wokół tokenów użytkowych, które wyemitują na naszej platformie kluby i federacje. 2 lutego pojawiła się informacja o podpisaniu przez Was umowy z PZ Kosz, więc może weźmy sobie jakiś klub właśnie z koszykówki i postarajmy się prześledzić, co tak naprawdę ekosystem Zetli będzie dawał takiemu klubowi. Zastal Zielona Góra. Zastal Zielona Góra. Następnie chciałbym Ci, jak gdyby, Marcin, powiedzieć, że ideą naszego projektu jest bycie projektem dla wszystkich, tak? To ma być ekosystem otwarty dla wielu dyscyplin, dla indywidualnych sportowców, a nie tylko dla sportowców czy drużyn z największymi, można powiedzieć, budżetami. Dlatego też jesteśmy otwarci w tym przypadku na Zastal Zielona Góra. Tak jak wspomniałeś, 2 lutego zawarliśmy strategiczne partnerstwo z PZ Koszem, na mocy którego w przyszłości, jak tylko platforma zostanie uruchomiona, federacja wypuści swój własny token użytkowy oraz kolekcje kart kolekcjonerskich, statycznych, animowanych w oparciu o technologię i o token niezamienny, czyli tak zwany przysłowiowy NFT. Czyli co ja jako kibic, który ściągnę aplikację swojego, to będzie aplikacja Zetli, czy to będzie aplikacja klubu, czy też aplikacja po prostu polskiego fana koszykówki, co ja będę mógł robić? Oczywiście ja rozumiem, że to będzie cały czas rozwijane i ciężko powiedzieć, bo podejrzewam, że się jeszcze wiele pomysłów urodzi w trakcie prac nad tym rozwiązaniem. No ale co będę mógł robić jako fan? No tutaj, Marcin, jak gdyby pole jak gdyby użyteczności na naszej platformie będzie bardzo szerokie z racji tego, że model, jaki przyjęliśmy, jest to rozwiązanie typu all-in-one, czyli chcemy w jednym miejscu zamknąć, można powiedzieć, wiele funkcjonalności. Jedną z tych funkcjonalności w module Sport to będzie jak gdyby typowy marketplace, czyli rynek tokenów użytkowych, gdzie kibice będą mogli kupować, zamieniać tokeny klubowe oraz brać udział w ekskluzywnych konkursach. Kolejnym modułem to jest moduł crowdfundingowy, moduł, który odpowie na wiele problemów dzisiejszego sportu, jeżeli chodzi o wypromowanie talentów, którzy nie posiadają wystarczającego budżetu dla dalszego rozwoju. Moduł kart kolekcjonerskich, właśnie tak jak wspomniałeś, że ci kibice będą mogli się dzielić, wymieniać, kolekcjonować karty indywidualne czy też zespołowe oraz moduł NFT Creator, taki troszeczkę też mój konik, czyli moduł skierowany przede wszystkim dla indywidualnych twórców, dla kibiców. Ja z racji tego, że też mam doświadczenie w sporcie, sam byłem kiedyś sędzią koszykówki, sam też kiedyś chodziłem po górach wysokich, wiem, że w wielu przypadkach człowiek czasami jest sam, a generuje pozytywne emocje. Tak? Te pozytywne emocje w dzisiejszym świecie można zamienić właśnie za pomocą cyfrowych technologii na cyfrową, można powiedzieć, dzieło i wystawić po prostu na sprzedaż, dzięki czemu tak naprawdę można realizować swoje dalsze cele. Tak?
A czy, tak jak mówiłeś, wpadł mi taki pomysł do głowy, czy w ogóle to jest możliwe, że klub ogłasza, że chce transfer zrobić jakiegoś piłkarza, koszykarza i organizuje dzięki Zetli zbiórkę na to i po prostu fani wpłacają Tak. pieniądze za pomocą, rozumiem, tokenu najpierw Zetli, czyli Tak. wpłacam powiedzmy, nie wiem, 1000 złotych, kupuję za to Zetli i to Zetli zamieniam na token tego Zastalu Zielona Góra i wtedy kupujemy jakiegoś tam Michaela Jordana na przykład. Tak, Tak? wyobraź sobie taką historię, na przykład, nie wiem, 20-30 lat temu Michael Jordan organizuje zbiórkę i ogłasza, że oferuje 20% jak gdyby udziałów ze swoich przyszłych jak gdyby umów sponsorskich, tak? Dla osób, które wesprą jego zbiórkę. W tym przypadku te osoby teraz by były milionerami. Tak? No tak. Także tutaj moduł crowdfundingowy jak najbardziej tak jest skierowany praktycznie dla wszystkich. Im bardziej osoba, podmiot, który będzie organizował za pośrednictwem naszej platformy taką zbiórkę, będzie aktywna, czyli będzie w stanie zaoferować kontrybutorom, nabywcom tokenów jak gdyby nagrody. Tą nagrodą może być na przykład, nie wiem, wspólny trening, tak? Jeżeli mówimy o drużynie, to może być wyjazd na przykład z drużyną na mecz, tak, autokarem klubowym. Tutaj jak gdyby ogranicza nas tylko, można powiedzieć, fantazja i kreacja jak gdyby działów marketingu, czy też indywidualnych sportowców. Także tego typu rozwiązanie jak najbardziej może mieć bardzo pozytywny wpływ na rozwój sportu, chociażby przede wszystkim, jeżeli mówimy o sportach indywidualnych, o tych sportach, którym się też ciężko tym dyscyplinom jak gdyby przebić, tak, przez główne media. No to jest właśnie fantastyczne, te ekskluzywne konkursy, bo to rzeczywiście może być ekskluzywne, to co mówisz, wyjazd autokarem, nie wiem, wizyta w szatni, czy właśnie jakiś tam wspólny trening, gdzie dajesz syna choćby, żeby sobie pokopał czy porzucał piłkę z zawodnikami, którym na co dzień kibicuje, no to stwarza fantastyczne możliwości. Tak. A czy będzie jakieś otrzymywanie takich gratyfikacji w postaci tokenów, na przykład za aktywność na meczach, w kanałach, social mediach? Tak, nasze rozwiązanie jest o tyle, można powiedzieć, troszeczkę nietypowe, autorskie, bo poza główną platformą, wersją desktopową oraz aplikacją, pragniemy zaoferować klubom ich autonomiczną, można powiedzieć, autonomiczną ekonomię, ekosystem w postaci NFT Sport Huba z dedykowaną aplikacją typu White Label. To będzie rozwiązanie, można powiedzieć, w pełni, które kluby będą mogły sobie właśnie obrędować jak gdyby swoimi logotypami, swoimi barwami. Będą mogli sobie go jak gdyby w pełni skustomizować, wybierając użyteczności, która ta jak gdyby aplikacja będzie posiadała. Tymi użytecznościami między innymi, no nie wiem, dzień meczowy, tak? Czyli mówimy o statystykach, mówimy o składach wyjściowych, mówimy o galeriach, tak? Mówimy o sklepie kibica. Także tutaj jak gdyby aplikacja typu White Label, poza tymi podstawowymi narzędziami takiej aplikacji typu Fantasy Sport, będzie też miała możliwości wygenerowania, czyli klub będzie miał możliwość wygenerowania teoretycznie nieskończonej ilości NFT, tych właśnie takich tokenów niezamiennych, które będą mogli wykorzystać w przyszłości na przykład na system ticketingu, bo nowa technologia daje możliwości wykorzystania NFT chociażby w formie jak gdyby biletów, tak? To też jest możliwość wygenerowania tokenów, które nie będą miały żadnej wartości, ale de facto będą służyły jako program lojalnościowy, jako taki paybackowy, czyli nie wiem, Marcin, jedziemy razem na wyjazd naszej ukochanej drużyny, tak, dostajemy 20 tokenów na przykład, tak, a za udział w meczu u siebie dostajemy 10, tak, za każde odwiedziny aplikacji dostajemy 5, co powoduje, że też wartość marketingowa, można powiedzieć, klubu, tak, wzrasta gdzieś tam w social mediach, bo te statystyki i te zasięgi wzrastają. Stąd też nasz model, można powiedzieć, takim modelem troszeczkę share profit win, bo raz kluby budują swoją wartość, kibice są bliżej wszystkiego, a de facto wszyscy na tym korzystają. Także. To, co powiedziałeś, może prowadzić do właśnie masowej adopcji takiej aplikacji, bo wyobraźmy sobie, mówię o tym ticketingu, bo wyobraźmy sobie, że mamy dwie możliwości posiadania biletu. Jeden jest
wydrukowany, fizyczny, tak, czy też kupiony, a drugi to jest właśnie w aplikacji. Gdyby coś takiego wprowadzić, to na pewno wielu kibiców zaczęłoby korzystać z tej aplikacji dla wygody, tak? Jeżeli możemy mieć jedną aplikację, gdzie sobie kupujemy bilety, kupujemy sobie karnety, a jeszcze mamy dostęp do tych biletów i na przykład możemy kliknąć na bilet sprzed 3 lat i pokaże nam się, że wtedy wygraliśmy na przykład 3-0 z taką i taką drużyną, strzelcami bramki siedziałem wtedy na miejscu takim i takim. To może być fantastyczne, oczywiście w długim terminie, bo to nie będzie od początku, ale gdyby coś takiego wprowadzić, to na pewno będzie działało. No powiem Ci tak, śledząc technologię, śledząc przede wszystkim rynki azjatyckie, jakie rozwiązania są wprowadzane przez największych operatorów tamtejszych, można powiedzieć, sieci komórkowych, tak? To już teraz można zauważyć, że siedząc na meczu z poziomu aplikacji, będziesz mógł sobie, Marcin, na przykład zamówić jedzenie hot doga, tak? Nie ruszając się z miejsca, a rozliczenie po prostu będziesz mógł wykonać za pośrednictwem aplikacji, tak? Chociażby właśnie w postaci tych tokenów takich klubowych, którzy w przyszłości mogą spokojnie służyć jako substytut pieniądza w modelu zamkniętego stadionu, czyli tak zwanej smart areny. Także to są możliwości, są nieograniczone. Taka prawda. My jesteśmy w tej chwili na wczesnych fazach adopcji, tak? Bardzo dużo osób się teraz uczy, tak? Ja uważam, że jednym z najważniejszych takich czynników, który sprawi, że ta adopcja przyspieszy, to jest właśnie edukacja. I my tutaj w naszym projekcie Zetli chcemy bardzo mocno postawić na edukację. Przede wszystkim zaczniemy edukować kluby, działy marketingów po to, żeby wiedziały w jaki sposób przekazać swoim jak gdyby odbiorcom, swoim kibicom, jak gdyby wartości, które daje ta nowa technologia i nasza platforma, ale też chcemy się spotykać oddolnie z fanklubami, z kibicami, żeby też poznali, w jaki sposób można jak gdyby przyłączyć się, tak, do tego cyfrowego świata, jakie to są możliwości. To się obecnie już dzieje na Zachodzie, w Polsce dopiero, można powiedzieć, troszeczkę raczkujemy. Nie ukrywam, czujemy taką dużą troszeczkę odpowiedzialność na sobie, bo poprzez sport, który zawsze generuje pozytywne emocje. Wiem, że możemy być tym takimi pionierami, jeżeli chodzi o przyspieszenie tutaj adopcji do tego cyfrowego świata, do tej technologii blockchain. A rynek jest gigantyczny nawet samej Europy Środkowo-Wschodniej, bo to jest kilkaset milionów ludzi, Tak. Licząc oczywiście Rosję, Ukrainę, Bułgarię, Rumunię, Polskę, Czechy, Słowację i tak dalej, i tak dalej. Gigantyczny rynek i no, niesamowita ilość po pierwsze kibiców, a po drugie klubów, no bo gdybyśmy policzyli Polskę i to tylko topowe ligi, czyli ligę, jeżeli chodzi o piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, żużel, który też jest niesamowicie popularny, no to mamy już pewnie 200 klubów, tak? Tak. Sport jest ogromny, dlatego ja wiem, że jesteśmy w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi z naszym zespołem, jeżeli chodzi o platformę All-in-One Zetli. Pracy jest ogrom. Tak, tutaj się jak gdyby nie wstydzę tego powiedzieć, że czeka nas bardzo ciężka praca i tej pracy jest bardzo dużo. Natomiast tak jak powiedziałeś, każdy kraj to wiele dyscyplin, każda liga to 10, 15, 20 zespołów. To są setki, tysiące, miliony użytkowników. Także tutaj potencjał jest naprawdę ogromny. A powiedz, co dla inwestorów, czy można zainwestować w projekt Zetli, na jakim etapie to jest, czy jest już jakaś runda, czy może coś zostało zebrane lub kiedy inwestorzy będą mogli kupić jakieś tokeny? Nasz projekt jest w wcześniej fazie, właśnie kończymy fazę seedową, czyli można powiedzieć osoby, które w pierwszej kolejności nabyły nasz token. Rozpoczęliśmy w tej chwili fazę private sale. Faza ta jest skierowana w stronę akredytowanych nabywców tokenów. Tutaj próg wejścia też jest jak gdyby gdzieś, można powiedzieć, ograniczony. W dalszej części rozwoju naszego projektu planujemy zorganizowanie przedsprzedaży. Tą przedsprzedaż będziemy na pewno ogłaszali na minimum 14 dni przed planowaną datą. W naszym modelu, w naszej strategii planujemy przeprowadzenie przedsprzedaży na 4-5 może launchpadach, w tym na własnym, który w tej chwili właśnie jest, można powiedzieć, implementowany do naszej strony. Także przez naszą stronę internetową też będzie można ten token nabyć. No a później to już jest dalszy etap, czyli listowanie, sprzedaż publiczna, listowanie na zdecentralizowanych giełdach, no i rozpoczynamy, można powiedzieć, proces budowania całej platformy.
Czyli plan jest dość długi, a jeszcze dopytam, jeżeli chodzi o private sale'a, no to domyślam się, że jeżeli ktoś byłby bardzo zainteresowany, Tak. to powinien się po prostu z Wami kontaktować, dlatego że to nie jest jakby publicznie, ale jeżeli komuś bardzo zależy, pewnie jest ze sportu, to gdzieś tam można się kontaktować i jakoś się tam dogadywać. Tak, zapraszamy, można powiedzieć, do kontaktu. Tak, adres mailowy można znaleźć na naszej stronie, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby uzyskać więcej informacji na temat obecnej fazy finansowania naszego projektu, to zapraszamy do kontaktu. Później mówiłeś, że odbędzie się to na kilku launchpadach. To Tak. rozumiem też jest taki od razu sposób zwiększenia zainteresowania samym projektem, no bo tutaj jakby tych użytkowników potrzeba i to od razu będą userzy Zetli. Tak, dokładnie tak. Jak wszyscy wiemy, projekt i jego, można powiedzieć, adopcja zależy od ekosystemu. Ekosystem to są użytkownicy platformy, to są użytkownicy aplikacji, tak, to jest dzienny wolumen później na transakcjach na naszym tokenie. Stąd też chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona tych użytkowników. Stąd też plany są, żeby wylaunchować się na 4, można powiedzieć, launchpadach i w przyszłości tych, można powiedzieć, użytkowników, tych community, tych launchpadów gdzieś tam ściągnąć, można powiedzieć, do nas. Tak? W najbliższym czasie z takich działań marketingowych, które też mają na celu jak gdyby zwiększenie zasięgów naszego projektu, to będziemy uruchamiali całą kampanię airdropową, czyli taki, można powiedzieć, troszeczkę kampania marketingowa, dzięki której mam nadzieję, że też zwiększymy swoje zasięgi, też dotrzemy z informacjami na temat naszej platformy do wielu krajów w Europie i na świecie. A kiedy planowany jest start już samej platformy? Marcin, planujemy, jeżeli wszystko pójdzie oczywiście zgodnie z planem, to planujemy końcówka tego roku, pierwszy kwartał przyszłego wypuścić model MVP. Model ten będzie składał się z 2-3 modułów naszej aplikacji, także troszeczkę pracy jest, niemniej jednak już teraz wyprzedzamy troszeczkę czas, tak? Nie chcemy przysiąść, można powiedzieć, do tworzenia architektury całego projektu, do dokumentacji po zakończeniu zbiórki. Już teraz nad tym pracujemy, także ten okres później formowania się teamu, który będzie tą platformę budował, już teraz rozpoczęliśmy. A skąd w ogóle pomysł, tak jakbyśmy mogli troszeczkę do przeszłości pójść, skąd pomysł na taką aplikację? Czy jest to zapotrzebowanie rynkowe, które zobaczyłeś Ty, może któryś z Twoich wspólników? Opowiedz coś więcej. Z technologią blockchain de facto mam wspólnego już prawie 3-4 lata. To wszystko dzięki mojemu przyjacielowi Rafałowi, który gdzieś tam mnie, można powiedzieć, do tego namawiał. Ja oczywiście, osoba, która zawsze lubi wszystko sprawdzać, dosyć sceptycznie podchodziłem, ale z każdą książką, z każdym szkoleniem, które odbyłem, zacząłem tą wiedzę, można powiedzieć, chłonąć i zaczęły mi się w głowie układać pomysły. Tak? Ja z doświadczenia jestem też event managerem, prowadzę dużą agencję eventową, zawsze lubiłem coś tworzyć z niczego. I tutaj jak gdyby przede wszystkim monetyzacja chwili, czyli złapanie momentu, który można zamienić na cyfrowy plik i wystawić to gdzieś tam, sprzedać, uświadomiło mi, że de facto wygenerowanie w sporcie nowych strumieni przychodów, a sam jestem, że tak powiem, byłem sportowcem, jestem kibicem, sprawiło, że warto jak gdyby w ten ku sportowi się jak gdyby pochylić. Tak? Sport na samym początku generuje te pozytywne emocje, więc jeżeli mówimy o tej adopcji, to na pewno nastąpi przez rzeczy pozytywne, a tą właśnie pozytywnymi rzeczami jest sport. Stąd też wydaje mi się, to była naturalna kolej rzeczy, że jak wymyśliłem jakiś projekt, to jak gdyby on jest skierowany w stronę sportu, bo ja zawsze ze sportem byłem związany, można powiedzieć, od dzieciństwa. No i rzeczywiście fani są czasami po prostu bardzo oddani zespołowi, rozmawiają cały czas na czatach, wymieniają się jakimiś spostrzeżeniami dotyczącymi zawodników, czy też innych, no więc to rzeczywiście może żyć i będzie skierowane, rozumiem, do tych takich bardzo zagorzałych, ale również do kibiców, że tak powiem, niedzielnych, którzy raz w tygodniu sobie idą na mecz i właśnie będą mogli zamówić choćby tego hot doga, siedząc sobie na swoim miejscu. Wiadomo, że od razu wtedy jest widoczne, gdzie siedzą, więc tylko klikają to, automatyczna płatność przez tokeny, które mają i za chwilę przychodzi jakaś miła pani lub pan właśnie tutaj niosąc to, co sobie zamówili. Tak jak powiedziałeś, Marcin, to są dobre spostrzeżenia.
Kibice są różni, tak? Są i kibice zagorzali, którzy jeżdżą za swoją drużyną, natomiast są też kibice, którzy dużo czasu spędzają przed telewizją, tak? Gdzieś oglądają. Nasza platforma de facto łączy wszystkich. To jest model all-in-one i model stworzenia takiego fana 24/7. Czyli nieważne, czy ty jesteś tym takim zagorzałym kibicem, czy nazwijmy to niedzielnym kibicem, tak jak to określiłeś, każdy będzie mógł w tym znaleźć jak gdyby swój udział, tak? To też są dedykowane rozwiązania play to earn, chociażby dla osób, które w dniu meczowym nie będą jechały na mecz wyjazdowy ze swoją drużyną do innego miasta czy do innego kraju, tak? Tutaj te rozwiązania naprawdę sprawiają, że bez względu na charakter, jakim jesteś kibicem, czy tym bardziej zaangażowanym, czy mniej, każdy znajdzie coś dla siebie. No cóż, pozostaje nam w takim razie obserwować i mam nadzieję, że będziesz nas tutaj na bieżąco update'ował, jeżeli chodzi o to, jak projekt się rozwija. Rozumiem, że kolejne pewnie umowy wkrótce, czy z klubami, czy może z jakimiś federacjami, też nie tylko z Polski. Także będziemy śledzić tutaj oczywiście jako Komparik i jako Komparik TV. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studio. No i cóż, i gratuluję fantastycznego pomysłu, dlatego że to rzeczywiście może być taki game changer, jeżeli chodzi o doznania kibica, ale też połączenie właśnie go z klubem. Dziękuję Ci, Marcin, serdecznie za zaproszenie. Tak jak powiedziałeś, no czeka nas dużo pracy, tak? I jesteśmy świadomi tego, gdzie jesteśmy, natomiast jesteśmy też świadomi tego, co chcemy dowieść naszym projektem. Także pracy nas czeka dużo. Tak jak wspomniałeś, jesteśmy po pierwszym strategicznym partnerstwie. W najbliższym czasie będziemy ogłaszali kolejne. Nasza strategia marketingowa na najbliższy czas planujemy ogłosić 6-7 strategicznych partnerstw, na bazie których chcemy zbudować ten ekosystem, startując, można powiedzieć, od rodzimego rynku, z racji tego, że cały team poza paroma osobami jesteśmy Polakami. Niemniej jednak będziemy rozwijali platformę w krajach europejskich. Planujemy się mocno rozwijać, także zobaczymy. Dzięki wielkie za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Oczywiście będę Was odwiedzał, pomimo tego, że mieszkam na Śląsku. Dzięki wielkie.